Każdy z nas chciałby być dynamicznym biegaczem. I tutaj bardzo często trening wytrzymałościowy zabija w nas nieco tą dynamikę i reaktywność. Z pomocą mogą tutaj przyjść jednak treningi i ćwiczenia plyometryczne, czyli ćwiczenia, które zwiększają naszą reaktywność, zwiększają naszą dynamikę, dzięki czemu przekładają się na zmniejszone ryzyko kontuzji, ale także poprawę wyników w naszym bieganiu, szczególnie jeśli mówimy tutaj o bieganiu terenowym. Zaznaczam jednak, że trening ten nie jest do końca przeznaczony od razu dla osób początkujących, dlatego jeśli wcześniej nie miałeś żadnych doświadczeń z treningiem siłowym chociażby, koniecznie sprawdź inne moje materiały, tak aby wprowadzić się właśnie w tę jednostkę. W trakcie treningu będę mówił Ci o tym, jak wykonywać te ćwiczenia, kiedy najczęściej je wdrażać i w jakim ułożeniu tygodniowym sobie je też wykonywać, tak abyś mógł robić je bezpiecznie i bez kontuzji. Przechodzimy do treningu. Zaczniemy sobie od chyba najprostszego ćwiczenia, które możecie wykonać dosłownie w każdym miejscu, a mianowicie od pogo jump. Pogo jump, czyli po prostu skakanie góra-dół w różnych wariantach, pokażę Wam kilka możliwości. Nadmienię tylko, że tutaj w tym treningu plyometrycznym będziemy stosować sobie różnego rodzaju ilości powtórzeń. Dlaczego? Dlatego, że podczas takiego treningu, szczególnie u osób początkujących, zaleca się mniej więcej 80 kontaktów stopy z podłożem na jedną sesję. Jest to stosunkowo niewielka ilość, natomiast później u nawet bardzo zaawansowanych zawodników można zwiększać nieco te ilości, tak aby wykonać sobie tych kontaktów dosyć dużo. Będę pokazywał Wam również te wariacje takich możliwości wykonania tych treningów plyometrycznych, także jeśli chodzi o dane ćwiczenia, to pamiętajcie, że będziemy je wykonywać w ten sposób, że ja wykonam na przykład 3 serie po 8-10 kontaktów, natomiast Wy możecie spauzować, wykonać sobie tych kontaktów więcej, bądź przesunąć dalej i wykonać tych kontaktów mniej i wykonywać cały czas jeden wariant ćwiczenia, ja natomiast będę pokazywał te warianty w różnym stopniu. Ok, odpalamy sobie trening i jedziemy z pogo jumpem. Ja tutaj stosuję dosyć wysokie odbicie, tak aby zaktywizować te stopy dosyć dobrze. Później będę stosował pogo jump jednonóż. Wykonam tutaj 3 serie po 8 mocnych powtórzeń. Pamiętajcie, aby skupiać się na tym, by być jak najbardziej tutaj dynamicznym, by odbijać się szybko, tak by wygenerować tą maksymalną moc. Jednocześnie zobaczycie, nie jestem skoczkiem i ten mój wyskok z miejsca nie będzie jakiś imponujący. Dobra, natomiast zaczynamy, jedziemy 8 powtórzeń. Ok, chwila do 20 sekund przerwy. Fajnie jest, aby popracować sobie w danym ćwiczeniu właśnie w takim zakresie, jaki tylko będzie Wam potrzebny. Także pamiętajcie, że na przykład pogo jump w większej ilości powtórzeń i w większej ilości serii może być w zupełności wystarczający. Wykonam sobie teraz ćwiczenie jednonóż, na początku na nogę prawą, później na nogę lewą. Ok, noga lewa. Tego typu ćwiczenia budują nam też w bardzo fajny sposób stabilizację stawu skokowego i wywołują nam też większe możliwości usztywnienia samego tego stawu. Chwila przerwy. Znowu teraz zrobię wersję obunóż i ruszamy. Czasem myślę sobie, że tak wysoko skaczę, a tutaj się okazuje, że jednak nie za bardzo. I znowu wykonam teraz wersję jednonóż. Tak by możecie też sobie właśnie trochę w ten sposób modyfikować te treningi, tak aby były one urozmaicone. Szczególnie jeśli wracacie po kontuzji, pamiętajcie, że te wersje obunóż są bezpieczniejsze. I jedziemy. Ok, mamy zakończone pogo jumpy i teraz przejdziemy sobie do następnego ćwiczenia, czyli wyskoków z półprzysiadu. Pokażę Wam je od przodu oraz od boku. Chodzi tutaj generalnie o to, aby rozciągnąć mięsień
i wejść jak najszybciej właśnie w ten wyskok. Stosujemy sobie tutaj maksymalnie do 10 takich powtórzeń, tak aby zachować też możliwość generowania tej mocy, jednocześnie będąc dosyć cały czas na tyle mało zmęczonym, aby ta jakość wykonania ćwiczenia była wysoka. Pierwszą serię pokażę Wam od boku i jedziemy. Oczywiście można by zejść do tego przysiadu niżej, natomiast pamiętajcie, że my wykonujemy te ćwiczenia głównie pod kątem biegania, dlatego stosujemy często takie zakresy ruchomości, które w tym bieganiu napotykamy. Ok, i wchodzimy w następną serię. Pamiętajcie, aby dbać też o to, by w miarę możliwości Wasze kolana w trakcie lądowania nie schodziły mocno do strony przyśrodkowej. Trening nie jest może bardzo długi, ale też można się na nim dosyć mocno zmęczyć. Dobra, jedziemy z kolejną serią. Jak słyszycie, ten mój oddech staje się coraz cięższy, chociaż ja w tym treningu plyometrycznym jestem już dosyć zaawansowany, bo wykonuję go regularnie od dłuższego czasu, no to tutaj jednak czasem odczuwam jeszcze te różne takie, nazwijmy to, bardzo wysiłkowe dolegliwości, czyli tą chociażby skróconą możliwość oddechu. Dobra. Jedziemy z ostatnią serią. Ok. Kiedy wykonywać sobie ten trening? My w biegach trailowych bardzo często robimy takie nakładanie bodźców na siebie, czyli w momencie, w którym wykonujemy nawet ciężki trening w terenie, po jego zakończeniu wkładamy sobie plyometrię. Z kilku względów. Pierwszy wzgląd to jest taki, że stosujemy sobie tutaj nałożenie bodźca na bodziec, więc tak naprawdę regeneracja, która następuje po treningu, jest znacznie później skrócona. Nie musimy rozkładać tego na dwie osobne jednostki, na przykład dzień po dniu. Natomiast z drugiej strony możecie też zastosować sobie taki bodziec plyometryczny na koniec na przykład easy runa, czy na koniec na przykład treningu siłowego, tak aby troszeczkę zintensyfikować sobie właśnie możliwość pracy. Kolejnym ćwiczeniem będą przeskoki boczne. I tutaj nie mówimy tylko o rodzajach takich przeskoków, jakie już mogliście widzieć, czyli o tych łyżwiarzach chociażby, tylko wykonujemy sobie tutaj bardziej przeskoki jednonóż. Szczególnie w biegach trailowych można tutaj stosować też różne wariacje. Można skakać na pochylnie, można skakać poprzez na przykład stepa. Natomiast w bardzo prostym ułożeniu w terenie, gdziekolwiek jesteście, możecie wykonać tego typu ćwiczenia. Stajemy sobie jednonóż i teraz będziemy skakać. Ja sobie robię tutaj 10 kontaktów, wykonam 3 serie. Tak jak powiedziałem, dobierzcie też to do siebie. Co jest ciekawe, ja też sam mam dosyć dużą asymetrię, która teraz jest związana z tym, że mam ostatnią fazę leczenia tendinopatii mięśnia piszczelowego tylnego nogi lewej, więc jeszcze z tą reaktywnością jest dosyć ciężko. Dobra, jedziemy z następną serią. Pamiętajcie, że jeśli odczuwacie ból podczas tego typu ćwiczeń, nie wykonujcie ich dalej. Postarajcie się wtedy skonsultować z fizjoterapeutą, osteopatą, z kimkolwiek, kto może Wam pomóc w dolegliwościach bólowych, tak aby zapobiec ich rozwinięciu się w coś bardziej poważnego. I jedziemy z następną serią. Coś Wam to może przypominać. Oczywiście w trailu,
kiedy zbiegamy i musimy przeskakiwać często nad kamieniami, nad korzeniami, przeskakiwać w rynnach, to ćwiczenie może się Wam bardzo przydać w zmniejszeniu ryzyka kontuzji. Następne ćwiczenie wykonam na stepie, natomiast Wy możecie użyć tutaj schodka, możecie nawet wykonywać to na gruncie, na płaskim gruncie. Liczy się tutaj tylko samo technika wykonania ćwiczenia. Ustawiamy sobie step albo ustawiamy się na jakimś schodku, na podwyższeniu w taki sposób, aby znajdować się w wykroku przed tym stopniem. Ćwiczenie będzie polegać na tym, że będziemy wybijać się właśnie z tego ułożenia do góry, czyli będziemy wykonywać wyskok na stopniu. Można również wykonać to w wariancie, w którym jesteśmy na podłożu i po prostu wychodzimy sobie do góry i wracamy do pozycji wykroku. To nieco utrudnia ćwiczenie i jest nieco bardziej specyficzne pod kątem właśnie gór. Dobra, jedziemy, wykonamy sobie tutaj w tej podstawowej wersji 6 powtórzeń na jedną nogę. Pamiętajcie, aby w miarę możliwości utrzymywać też stabilizację. Ok. Często właśnie ze względu na ciężkość tych ćwiczeń i na rodzaj skurczu, który tutaj wykonujemy, te ćwiczenia mogą, mimo małej objętości, przełożyć się na dosyć duże domsy. Dlatego niekoniecznie polecam wykonywanie ich przed ciężką jednostką treningową. Tak jak wspomniałem, znacznie lepiej zostawić je na po takiej jednostce treningowej. Dobra. Jedziemy z następną serią, jeszcze 2 i działamy. O, widzicie? Równowagę też trzeba trzymać. Jeszcze jedna seria. Tętno czasami może tutaj skakać nawet i do takiej strefy 3, u niektórych nawet do strefy 4, jeśli mocno się postaracie, ale nie to tutaj jest właśnie celem. Pamiętajcie, że w tym początkowym etapie zaczynacie od małej ilości powtórzeń i dopiero później macie za zadanie zwiększać objętość całego treningu. Ok, i ostatnia seria. I mamy to. Tak jak wspomniałem, wariantów tych ćwiczeń plyometrycznych może być bardzo dużo. Ja też w osobnych sesjach pokażę Wam jeszcze, jak możemy sobie intensyfikować ten trening. To jest jednak taka podstawa podstaw. Te ćwiczenia wykonacie w każdym terenie, wykonacie je niezależnie od posiadanego sprzętu. Liczy się tylko tutaj to, aby wykonać tą intencję maksymalnie szybkiego skurczu, maksymalnie szybkiego odbicia. I to tak naprawdę tyle. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak Wam poszło. Jak widzisz, ćwiczenia te mogą wydawać się proste, ale są one również bardzo obciążające dla ciała. Dlatego jeśli odczuwasz jakikolwiek ból podczas ich wykonania, koniecznie zaprzestań wykonywania tych ćwiczeń, obniż ich intensywność, wróć na przykład do treningu siłowego i dopiero później staraj się budować w stronę tej plyometrii. Jeśli natomiast odczuwasz częstsze dolegliwości bólowe, na przykład stawów kolanowych czy achillesów lub innych ścięgien bądź okolic stawowych, koniecznie skonsultuj to z fizjoterapeutą lub osteopatą, tak aby wykonywać ten trening bezpiecznie.
A oczywiście taką opiekę znajdziesz u nas w Symferii, gdzie zajmą się Tobą wykwalifikowani fizjoterapeuci i osteopaci, którzy sami zjedli dosłownie zęby na sporcie. Jeśli chcesz oglądać takich materiałów więcej, rozważ wsparcie proszę na Patronite jako mój patron lub jednorazowe wsparcie na platformie Suppi, gdzie możesz postawić mi taką wirtualną kawę bez prowizji, dzięki czemu ja będę mógł częściej publikować tego typu materiały, skupiając się na dostarczeniu Wam jak najlepszych, najbardziej merytorycznych treści, a Wy będziecie mogli cieszyć oko tymi pięknymi kadrami i korzystać również z mojej wiedzy. Zostaw oczywiście łapkę w górę, zostaw komentarz, podziel się tym, jak często Ty stosujesz trening plyometryczny, czy w ogóle miałeś z nim kiedykolwiek do czynienia oraz jak czułeś się po jego wykonaniu. Będę wdzięczny również za subskrypcję, tak abyśmy mogli te treści szerzyć jak najwięcej w naszym środowisku biegaczy, tak abyśmy biegali jeszcze lepiej, jeszcze zdrowiej i z większą przyjemnością. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach.